Cześć. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wygląda tankowanie na stacji benzynowej w USA i opowiem o różnicach między Stanami a Polską. Zapraszam. Jedną z pierwszych różnic, jaką się w stanie zauważyć pomiędzy polskimi a amerykańskimi stacjami, jest to, że jedno paliwo ma czasami dwie ceny. Niższa cena dotyczy płatności gotówką, natomiast wyższa cena płatności kartą. Różnica między nimi zazwyczaj to około 10 centów. Kolejną różnicą będzie sam sposób tankowania. W Polsce podjeżdżacie na stację, podnosicie pistolet i w zasadzie możecie zacząć tankować. Później przy kasie płacicie gotówką lub kartą. Tutaj wygląda to troszeczkę inaczej. Jeśli chodzi o płatność gotówką, najpierw musicie pójść do kasy i zapłacić kwotę, za którą chcecie ztankować. Na przykład tak jak ja jestem tutaj pod dystrybutorem numer 6. Chciałbym zapłacić gotówką, wszedłem teraz do środka i kasjerowi powiedział, że chce na przykład, nie wiem, $100 na pompę, czy dystrybutor numer 6. Wracam tutaj i dopiero wtedy on mi odblokuje te $100 i mogę zacząć tankować. Jeśli nie wykorzystam całych $100, wracam do środka, biorę resztę i jeśli potrzebuję, to paragon. Przy dystrybutorze oczywiście są dwa pistolety, jeden do diesla, drugi do benzyny. Mamy przeważnie trzy rodzaje benzyny: 87, 89 i 91. Jeśli chodzi o benzynę, rodzaj wybieramy po podniesieniu pistoletu. Naciskamy jeden z tych, które chcemy zatankować. Często przy dystrybutorach znajdują się też instrukcje obsługi. Ten nie ma, natomiast samo tankowanie jest dziecinnie proste. Teraz tak, jeśli chodzi o karty, działają polskie karty debetowe, to jest sprawdzone. Natomiast ja nie polecam używania polskich kart. Polecam za to założenie sobie konta na przykład na Revolucie. Z tego prostego powodu, że kurs wymiany złotówek na dolary jest dużo lepszy na Revolucie właśnie. Jeśli chodzi o samego Revoluta, to też sprawdzona informacja, działają karty debetowe i karty kredytowe Revoluta. Ok, przechodzimy do tankowania kartą. Wybieramy najpierw, wkładamy kartę do slotu. Mam informację, żeby nie wyjmować. Następuje autoryzacja. Mogę wyjąć kartę. Enter zip code, czyli nasz kod pocztowy. Podajemy kod. Czy cena credit, czyli ta wyższa? Tak. Autoryzacja. I przechodzimy do tankowania. Najpierw należy podnieść pistolet. A później wybrać rodzaj paliwa. I tankujemy. Cena na stacjach zawsze podana jest za 1 galon. A 1 galon to jest około 3,78 litra. Zobaczymy, ile wejdzie do tego smoka. Ok, weszło 12,6 galona, czyli niecałe 48 litrów, ale miałem około pół baku jeszcze, także
Jest pełen bak. No i teraz odkładamy pistolet na miejsce. I jeśli potrzebujecie paragon, naciskamy Yes i zostanie on wydrukowany tutaj. Jeśli by się z jakiegoś powodu zdarzyło, że nie wydrukował Wam się paragon, ścisnęliście no, zawsze możecie wejść do środka i poprosić o paragon. Jak widzicie, sam proces tankowania jest dziecinnie prosty. Są pewne różnice, o których należy pamiętać, jak na przykład to, że nie jesteście w stanie zatankować bezpośrednio po podjechaniu pod dystrybutor. Trzeba albo najpierw zapłacić w kasie, albo użyć karty kredytowej. Natomiast cała reszta jest dziecinnie prosta. I musi być prosta, bo jesteśmy w Stanach. Jeśli informacje, które Wam dzisiaj przekazałem, uważacie za interesujące, zostawcie łapkę w górę, dajcie suba i ewentualnie w komentarzu napiszcie, czego jeszcze chcielibyście się dowiedzieć o takim życiu codziennym w Stanach. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, do zobaczenia.